Lotnictwo funkcjonuje zupełnie inaczej niż motoryzacja. Tam serwis jest rygorystyczny, monitoring ciągły, kontrole regularne, procedury ekstremalnie restrykcyjne, a koszty obsługi schodzą na dalszy plan wobec bezpieczeństwa. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Kontynuujemy analizy związane z przesyłką od Grzegorza. Po odcinku numer 377 pojawiła się spora ilość komentarzy od ludzi związanych z lotnictwem, mechaniką turbin, serwisem i eksploatacją silników lotniczych. Widać wyraźnie, że bardzo dużo z tych komentarzy naprawdę porządkuje temat. Dlatego dzisiaj nie będzie filmu pod tytułem Olej lotniczy udowadnia, że klasa lepkości 0W8 jest genialna. Wręcz przeciwnie, to będzie materiał o tym, dlaczego takie porównanie jest jednocześnie ciekawe i bardzo niebezpieczne, jeśli za bardzo je uprościmy. Cała historia zaczęła się od wiadomości od Grzegorza. Grzegorz napisał, że oglądając filmy krytykujące oleje 0W8, zaczął porównywać dane techniczne i karty charakterystyk różnych olejów i zwrócił uwagę na Mobil Jet Oil 2, czyli olej stosowany w silnikach turbinowych. Napisał mniej więcej tak: skoro silniki lotnicze pracują na bardzo rzadkim oleju i wytrzymują ogromne obciążenia, to może sama niska lepkość nie jest jeszcze czymś absurdalnym. I warto docenić, że jako ciekawostka techniczna to jest naprawdę interesujące, bo większość ludzi widząc 0W8 mówi od razu to jest woda. Tymczasem okazuje się, że w innych gałęziach techniki istnieją oleje o bardzo niskiej lepkości i świat się od tego nie zawalił. Tylko tutaj zaczynają się schody. Po publikacji filmu społeczność bardzo szybko zwróciła uwagę na coś fundamentalnego i słusznie. My intuicyjnie wrzucamy wszystko do jednego worka: silnik lotniczy. Tymczasem silnik tłokowy samochodu i silnik turbinowy śmigłowca albo odrzutowca to są praktycznie dwa różne światy. W silniku samochodowym olej ma naprawdę ciężkie życie. Mamy zimne starty, paliwo rozcieńczające olej, sadze, EGR, GPF, ogromne zmiany temperatur, krótkie trasy, korki, ciągłe zmiany obciążenia, pierścienie tłokowe, panewki ślizgowe i stały kontakt ze spalinami. To jest bardzo brudne środowisko pracy, olej nie tylko smaruje, on cały czas walczy o przetrwanie. Tymczasem w silniku turbinowym sytuacja wygląda zupełnie inaczej i tutaj społeczność bardzo dobrze to wypunktowała. W wielu takich konstrukcjach dominują łożyska toczne, są bardzo stabilne warunki pracy, temperatura jest bardziej kontrolowana, obciążenie jest przewidywalne, nie ma sadzy jak w dieslu, nie ma benzyny rozcieńczającej olej, nie ma EGR-u i nie ma GPF-u. Co więcej, część układów pracuje praktycznie cały czas w optymalnych warunkach temperaturowych. I tutaj dochodzimy do zasadniczej kwestii. Grzegorz napisał, że silniki lotnicze pracują w dużo cięższych warunkach i intuicyjnie wszyscy to czujemy. Lotnictwo kojarzy się z ekstremum, ale społeczność słusznie zauważyła, że trudniejsze warunki dla konstrukcji nie oznaczają automatycznie gorszych warunków dla samego oleju. To są dwie różne rzeczy. Silnik lotniczy może doświadczać ogromnych obciążeń mechanicznych i termicznych, ale sam olej często pracuje czyściej, stabilniej i bardziej przewidywalnie niż olej w zwykłym aucie miejskim. Mobil Jet Oil 2 nie jest odpowiednikiem klasycznego oleju silnikowego do samochodu osobowego. To jest olej do silników turbinowych, czyli mówimy o zupełnie innej konstrukcji, innym sposobie smarowania i zupełnie innej filozofii pracy całego układu. Ale mimo wszystkich tych różnic, ten temat nadal jest interesujący, bo okazuje się, że sama niska lepkość oleju nie jest czymś kosmicznym. Mobil Jet Oil 2 rzeczywiście jest bardzo rzadkim olejem i kiedy człowiek zestawi to z narracją 0W8 to sama woda, to zaczyna patrzeć na temat trochę inaczej. I znowu, nie chodzi o to, żeby porównywać 1 do 1 olej lotniczy do samochodowego. To nie jest dowód, to jest ciekawostka techniczna, która pokazuje jedynie, że sama lepkość nie definiuje wszystkiego. Lotnictwo funkcjonuje zupełnie inaczej niż motoryzacja. Tam serwis jest rygorystyczny, monitoring ciągły, kontrole regularne, procedury ekstremalnie restrykcyjne, a koszty obsługi schodzą na dalszy plan wobec bezpieczeństwa. Jeden z komentarzy bardzo trafnie zwrócił uwagę, że w niektórych turbinach oleju praktycznie nie wymienia się tak jak w aucie, jest monitorowany, filtrowany, uzupełniany i stale kontrolowany. To zupełnie inna filozofia eksploatacji. W tym materiale nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę udowodnić jakąś tezę, tylko żeby wspólnie dojść trochę głębiej. Grzegorz podrzucił bardzo ciekawy trop. Społeczność go zweryfikowała, ludzie z doświadczeniem lotniczym dodali ogromną wartość i finalnie wszyscy wychodzimy z tego mądrzejsi.
Dla mnie najciekawszy wniosek jest taki: sama niska lepkość oleju nie jest jeszcze dowodem katastrofy, ale też nie można wyciągać prostych analogii między samochodem a lotnictwem, bo tam praktycznie wszystko działa inaczej. I właśnie za to lubię społeczność Art2D. Jedni podrzucają pomysły, inni prostują uproszczenia, jeszcze inni dorzucają praktykę z własnej pracy i dzięki temu ten kanał cały czas się rozwija. Także ogromne dzięki dla Grzegorza i ogromne dzięki dla wszystkich, którzy tak merytorycznie weszli w temat po ostatnim filmie, bo dokładnie o to tutaj chodzi. No dobrze, teorii i ciekawostek było sporo, więc teraz sprawdźmy praktykę i zobaczmy, co o Mobile Jet Oil 2 powiedzą badania. Test lepkościowy, analiza w podczerwieni oraz test bibułowy. Zapraszam do wspólnego laborowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 25,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 5,0 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 130. Sprawdzamy zgodność z deklaracją producenta, ale przy okazji również zgodność z innymi badaniami, które są dostępne w sieci, na różnych forach branżowych itd. Zgodność lepkości w 100 stopniach Celsjusza niemal idealna, natomiast lepkość w 40 stopniach wychodzi zauważalnie niższa niż w deklaracji, niemal idealnie na tym samym poziomie co w innych raportach laboratoryjnych. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po wskazanym czasie. Już sam test bibułowy pokazuje tutaj coś bardzo nietypowego. Plama wygląda kompletnie inaczej niż w przypadku świeżych olejów silnikowych. Jest równomierna, jednolita i pozbawiona charakterystycznych stref, które zwykle widzimy przy klasycznych olejach do silników tłokowych. To bardzo ciekawy efekt i warto go podkreślać, bo pokazuje, jak bardzo Mobile Jet One 2 różni się chemicznie od standardowych olejów samochodowych. Tutaj od razu widać, że mamy do czynienia z produktem o zupełnie innym przeznaczeniu i zupełnie innej formulacji. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Widmo podczerwieni tutaj od razu zdradza, że nie patrzymy na klasyczny olej silnikowy. W zwykłych olejach samochodowych dominują charakterystyczne sygnały BAS-PAO i rozbudowanego pakietu detergentowo-dyspergującego. Tutaj wykres wygląda zupełnie inaczej. Mocne piki estrów praktycznie krzyczą, że Mobile Jet One 2 opiera się na syntetycznej bazie estrowej przeznaczonej do ekstremalnych temperatur pracy w turbinach lotniczych. Piki są tutaj dosłownie wywalone w kosmos względem klasycznych formulacji automotive, szczególnie w obszarach charakterystycznych dla estrów. Widmo jest bardzo intensywne, ostre i chemicznie gęste. Bardzo ciekawie wygląda też porównanie z olejem transformatorowym. Ta i wiele innych ciekawostek z tego wątku jest do poczytania na rosyjskim forum Oil Club. Już niewielka domieszka radykalnie zmienia charakter widma. To dobrze pokazuje, jak mocno estrowy i specyficzny jest Mobile Jet Oil 2. Bardzo ciekawie wyglądają też same raporty laboratoryjne. Olej praktycznie nie zawiera typowego pakietu dodatków,
znanego z olejów silnikowych, nie ma wapnia, magnezu, cynku czy molibdenu w ilościach charakterystycznych dla olejów automotive. Zamiast tego widać ogromną zawartość fosforu, około 2300 ppm, co wskazuje na silny pakiet przeciwzużyciowy oparty o dodatki fosforowe. Do tego ekstremalnie niska zawartość popiołu siarczanowego, zaledwie 0,01%, pokazuje, że ten olej został zaprojektowany tak, aby nie tworzyć osadów w gorącej turbinie. Temperatura płynięcia poniżej minus 60 stopni Celsjusza i bardzo wysoka temperatura zapłonu również pokazują lotniczy charakter tej formulacji. Najciekawsze jest jednak to, że analizy FTIR oraz dopasowanie widma wskazują na estry o bardzo specyficznej budowie chemicznej, pojawiają się podobieństwa do lekkich estrów syntetycznych. Podsumowując, Mobiljet Oil 2 pokazuje, jak bardzo olej lotniczy różni się od klasycznego oleju silnikowego. Zarówno test bibułowy, jak i widmo podczerwieni pokazują wyjątkowo czystą formulację opartą głównie na syntetycznych estrach, bez typowego pakietu dodatków detergentowych znanych z motoryzacji. W raportach laboratoryjnych widać skrajnie niską popiołowość, minimalną ilość dodatków oraz bardzo wysoką odporność temperaturową. Wszystko podporządkowane pracy w turbinie lotniczej, gdzie liczy się czystość, stabilność i odporność na ekstremalne warunki. Charakterystyczna jest też bardzo niska lepkość, około 5 mm2 przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza, czyli poziom zbliżony do najrzadszych współczesnych olejów pokroju 0W8 stosowanych np. w Toyocie Grzegorza. Różnica polega jednak na tym, że tutaj mamy produkt projektowany pod zupełnie inne warunki pracy i zupełnie inną filozofię smarowania. Mam nadzieję, że ten przypadek był interesujący i pokazał, jak bardzo potrafią różnić się oleje, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!